Ty, tam jest czujka! Na czujkę wlazłem! Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj zejdziemy kilkanaście metrów w dół do tajnego schronu łączności, więc zapraszamy was w podziemia, ponieważ samo zejście nie jest łatwe, a będzie tylko gorzej. No i zostawcie suba nam oraz Rafałowi, który właśnie uciekł, ale jak tutaj się dostaliśmy, za chwilę się dowiecie. Myślę, że da radę. Ty, no idealnie sięga. Dokładnie, jak stąd, prawie jak to oryginalna. Kto pierwszy? Jest tak krzywa. To warto było sprawdzić od razu. Możecie jeszcze zaświecić? Proszę. No, dziękuję. A to trzeba jeszcze dalej będzie w dół? No oczywiście, tam w bok, a potem będzie kolejna drabinka, ale taka już metalowa. Okej. Ta drabinka jest uniwersalna, bo jeszcze trzeba jakoś podać kamerę Konradowi na dół. Mówiłem. A potem jeszcze w dół idziesz. Jak śmiesznie leci. No mam, już ją trzymał. Teraz schodzi Rafał, będziemy takimi dwójkami, ponieważ ten korytarz na dole później odbija parę razy w bok i jest bardzo niski, to żeby się nie zadeptać, chłopaki od razu jak zejdą to ruszą, następnie my się na dół zwalimy we dwójkę, mam nadzieję, że to jest tylko przenośnia i połączymy się już przy wejściu w schronie. W czasie, kiedy Łukasz i Kuba starają się wejść do środka, poświęćmy proszę chwilę partnerowi dzisiejszego odcinka, firmie Trade Republic. Trade Republic to w pełni licencjonowany bank, z którego korzysta ponad 10 milionów klientów w całej Europie. Między innymi oferuje oprocentowanie zawsze równe stopie depozytowej NBP, obecnie wynoszące uczciwe 3,5% w skali roku. Na przykładzie, płacając 10 tysięcy złotych oszczędności, przekłada się to w skali roku na 350 złotych wypłacanych w odsetkach. Odsetki są naliczane codziennie i wypłacane miesięcznie, a w aplikacji można śledzić przewidywane wypłaty. Trade Republic daje też możliwość inwestowania między innymi w akcje czy fundusze ETF, ale i posiada 1% zwrotu za płatność kartą. I to jest taki benefit od Trade Republic nazywany Saveback. Działa on w taki sposób, że po ustawieniu planu inwestycyjnego, robiąc zakupy za jakieś tam artykuły spożywcze na przykład, za które płaci się właśnie taką kartą Mirror, pod koniec każdego miesiąca Trade Republic wypłaca 1% właśnie z tych wydatków na wybrany plan inwestycyjny ETF. Wymogiem jest posiadanie aktywnego planu oszczędnościowego na kwotę co najmniej 100 zł. Trade Republic przygotował właśnie specjalną ofertę powitalną dla nowych klientów, gdzie po założeniu konta można otrzymać 250 zł w akcjach. Aby skorzystać z tej opcji, należy wcześniej wpłacić co najmniej 400 zł na swoje konto i dokonać 3 pierwszych inwestycji w ciągu 21 dni od rejestracji. Jeśli chcesz sprawdzić ofertę Trade Republic, to pod tym filmem znajduje się link prowadzący do wszystkich niezbędnych informacji, warunków i regulaminów. Dobra. On jest tak długi, że już jest na dole. No, Dobra. Sorry, kurwa. dobra, to ja się pakuję tam już w dół, wiesz? Poczekaj. Co? To idźcie, a my już do was dojdziemy zaraz. Dobra. My idziemy dalej. No. No i to jest właśnie to, że mamy teraz parę metrów. Ach, takiego dosyć nieprzyjemnego widoku. Szczególnie z mojej perspektywy. Ale najgorzej, że ta deseczka tutaj się kończy. No. I zaraz te wszystkie kamienie. Będą się wbijać nam w kolana. Tak, no dosłownie jak klęczenie na grochu. Tutaj macie przycisk subskrypcji. Spójrzcie, jak to wygląda. Fajny tunel, za mną Rafał. Także siemanko. I teraz tu jest najgorzej. Ja wiem, że miałem problem, żeby się obrócić w tym miejscu. No i jest ta drabina. No, Tylko, że ta drabina jest, powiem wam, taka, no ona się tylko trzyma na tych haczykach. no, przerdzewiały zresztą. Ekstra. Nie wiem, za ile chłopaki tutaj dojdą, ale oni wiem, że tutaj nam pilnują z tyłu, co się dzieje. Żeby się do grzybka nikt nam nie dostał. Mam nadzieję, że nie zleci, bo Kuba by mi urwał jajka. Wiesz co, ja chyba tutaj jakoś zrobię ten obrót. A ty rękawiczek sobie lepiej wziąłeś? Nie. Już tyle razy chodziłem bez, że bardziej mi kolana bolą. O kurczę. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk tych schodów, raczej tej drabinki, ale ona
Jest przyczepiona naprawdę na słowo honoru tutaj już. Jest całkiem solidna konstrukcja, która w ogóle nie jest przymocowana do ściany. W kamerze tam nawet nie widać co jest dalej. No właśnie o tym mówię. No ciemno się stało. No. Zobacz, no o, coś tam lekko w tamtej stronie. Ledwo co, no to jestem teraz no, nawet nie w połowie. Dobra, to możesz mi teraz podać tą kamerę? Właśnie tak, dobra, to ja się wklepuję pod kolejny tunel. Dziura w suficie. No dobra, idę. No teraz to już 10 metrów pod ziemią jesteśmy. Dobra. No oczywiście upierdzielony. No. Żona znowu będzie krzyczeć. To jest rozdzielnia, ale jeszcze poczekajmy chwilę na chłopaków. Ciasno, co? Jasne, ale własne. Stary. Powiem wam, że zejście po tej ruchomej drabinie pierwszej było najcięższe tak naprawdę, a potem to... Zacięła się ta. Aha. Widzisz? Tak, klapka. Nie otwiera się do końca. Ona zawsze jak zwilgotnieje, to się tak No dzieje. tam jest też dużo tego pyłu, więc to się nie dziwi, bo to dlatego mówiłem, że to do plecaka. Masz swój plecaczek. O, dziękuję ci Starałem się bardzo. o niego dbać. No, widzę normalnie jak nowy. O twojego już tak nie dbali. No widzę. Ile jesteśmy pod ziemią? Nie wiem, z 10-15 metrów? minut. A, Minut. To jest jakiś świeży kabel, to są jakieś czujki, coś? z 15 metrów. O, jak kiedyś słyszałem coś o tym, że tutaj jest właśnie jakiś alarm. Bo to jest nówka. No to chodźcie może tam, gdzie Tam, Rafał gdzie stoi. nie ma czyki. No i zobacz, mają fotowoltaikę. I magazyn energii, ty. Akumulatory zostały. Właśnie to jest od... Jak się patrzy, to ciekawe, że kable są niewycięte, a tu akumulatory normalnie są, nie? To ja pierwszy raz widzę coś takiego i to jest 24 V, to jest jakieś chyba awaryjne zasilanie, co nie? Oporność wewnętrzna niższa niż 300 ohm. Raz na 2 lata dokonać przeglądu akumulatorów, no. Czyli to jest jakby tutaj takie bank energii. No ale ten Peposz to taki w miarę nowy, wiesz, nowy. Nie jest jakieś takie zasięcia W ogóle tu wystarczające. trzeba uważać, bo są jeszcze, wiesz, dowódca i tak Tak. dalej. co nie? Ten dowódca to już dawno na emeryturze. No niekoniecznie. Oświetlenie. Mówisz, że jeszcze generałem. Zobaczcie, Może jakie być. są drzwi do tego. O, pierwsza pomoc na kurwych wypadkach, proszę bardzo. Widzieliście? Omplenie. Co tam jest? Patrz, taki... Normalnie taki... Klimatyzacja. A, chodzi ci o rodzaj... Idziemy się trochę schłodzić? Ty, tu wszystko jest. Patrz. No to jest jeszcze w pełni... To są wentylatory. No. Zobacz, tutaj obiegi mogłeś otwierać, zamykać sobie. To jest taka duża rozdzielnica, co nie? No. I zobaczcie, trudno dostępne miejsce i nagle ile rzeczy zostaje, nie? Patrz. Pompa zraszania, nawiew do sali nadajników, wyciągi korytarz. Ale- To jest taka rekuperacja trochę. No, No. tak to wygląda. Znaczy może nie rekuperacja, ale no coś takiego, co nie? Nawiew, no świeże powietrze, no 15 metrów pod ziemią. Weź zobacz. Słucham? Tam może Pompa być, weź zresztą. zobacz. No to jest takie całe pomieszczenie. One... Nie, to nie jest pomieszczenie. Nie. To jest jedna z tych filtrów chyba, Ja tak? myślałem, że chodzi ci o pod to. Tak, tu są filtry jeszcze, zobacz. Bo ja jestem teraz, i to węglowe. Ja jestem teraz jakby w jednym z, jakich nie wiem jak to nazwać, pojemników na filtry. A, one są przykręcone, dlatego ich nie mogłem ruszyć. Kurde, nawet żarówka została. W ogóle dawno nie było na odcinku tych schronów, więc są. Dobra, trzeci raz czytam. Dopuszczalne granice zmian tłumienności wynikowej łącza dwutorowego przesyłającego skutecznie pasmo 3400 Hz. Uff, Tablica ogłoszeń. tak, to Subskrybuj takie, kanał Urbexki Story. takie ogłoszenie, jakby ktoś tutaj sobie przychodził. Jaka tłumienność. O kurde, panowie! Patrz jaka tu jest sala. Dyspozytornie. Grubo! O, Dyspozytornia to takie serce tego wszystkiego. stary. Ty, ale zobacz, tu są dziurki do łączenia jak w telefonii, co nie? No dyspozytornia, tak? Ale mistrzostwo. No ale ty dobrze mówisz, bo to jest to, jak to było w latach 70. modernizowane, no to przecież to było... 80. chyba to było modernizowane. Tablica sieciowa W 80. agregatorowa. no to przecież tak komunikacja się odbywała, że przełączanie No właśnie... tak, 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 tu były kanały, łączyli jedno z drugim. Ciekawe, czy są, to są jakieś tylko... A, wychodzący, wchodzący chyba.
A myślicie, że dało się tak? Dało się z Moskwą porozumieć, tylko Na przez pewno. dane miejsca, nie? Musieli Pytanie- się łączyć. Pytanie tylko co to łączyło? Kumasz? Aha, jakie... Jakie jednostki dookoła? No to był zapasowy schron łączności, tak? No tak. To bardziej, jakby- bardziej oni dbali bardziej o o to, to żeby dbali. jednostki miały łączność ze sobą, a oni chyba nadzorowali to, a nie, że... Pytanie jak to działało? Właśnie ci się przypisywało jakiejś jednostce, wiesz? No dane pewnie cyfrę. A co tu Oni jest w łączyli ogóle? się z najbliższą jednostką, na przykład, która tu jest w taki No, ma zaraz sposób. coś. I lecieli dalej, masz, nie? no. Nie ma łączówki. Numer pary kabli, nazwa obwodu, wolne. Warsztat, garaż, kantyna. Skoda? Skoda. A, bez kitu. Skoda. To do Czech można było się No, dodzwonić. do warsztatu. Ale zauważyliście, że ten taki fioletowy kolor, to są kopie? To są jakieś... Zobacz, to jeszcze tutaj masz normalnie. O. Skoroszyc, siłownia takie rzeczy są telekomunikacyjna. Grubo, co? To jest schemat montażowy. Tylko to są wszystko kopie, to nie są oryginały. No pewnie Tylko... tak. O, tu masz jakieś, widzisz? Łączniki zostaw. USR 2. Nie mam bladego pojęcia. Może Rezystor, Rafał by wiedział, masz o tutaj co chodzi. rezystory, to bardziej takie na zasadzie łączy, ale... A tutaj zobacz, można było sobie taką... A, pulpit, no. Dobre, co? No. Ty, a to nie jest taka wyciszona sala? Wyciszona sala i też mam wrażenie, takie kolejne miejsca pracy są, jakby tutaj były... Zobacz, tu jest jeden ekran, drugi... Znaczy, nie. Zobacz, Łukasz, tu jest system wentylacji, bardzo duży. Sądzę, że Tu tutaj są nawiewy, widzisz? maszyny stałe jakieś takie Tu mogły stać właśnie te, nie wiem jak to elektroniczne, nazwać. takie... I czytaliśmy przecież o tym, że tutaj te maszyny generowały dużo ciepła i musiały być chłodzone, więc pewnie tu, tak jak mówicie, tu były maszyny chłodzone przez te wentylatory. A gdzie jest Rafał? Nie wiem, poszedł gdzieś. I teraz mam takie informacje, że ten alarm, który tam na końcu był, albo nadal jest, najprawdopodobniej nie działa. Jeszcze chłopakom nie mówiłem, że alarm nie działa, bo sam nie mam takiej pewności, więc zaryzykuję dla Was i pójdę na koniec tego korytarza do właśnie potencjalnej centralki, aby... Aby to sprawdzić. Bo wiecie, lepiej być na baczności, niż w ciemno wierzyć, że na nic nie trzeba uważać. Schron do 100 osób. Okej. Czyli teoretycznie pewnie cały personel mógł tutaj się zmieścić. Kolejne przewody, tylko elektryczne. Oświetlenie. Miejsce na małą oprawę. Patrzcie na to. Jest centralka i ten biały kabel, o którym mówiłem, tu jest od gniazdka pobrane i ten biały kabelek biegnie centralnie do centralki alarmowej. Czyli jednak to była prawda, że coś tutaj jest. A tu jest centralka alarmowa, która na szczęście jest nieczynna. Zresztą zobaczcie, że czujka, która była gdzieś tutaj przyczepiona, została wyrwana przez kogoś. Ja tutaj myślę, że zaczaruję z tym alarmem zaraz coś, ale im nie będę mówił. Niech się niech się wystraszą. Ty, ja dopiero teraz obczaiłem, że tu były kolejne drzwi takie wielkie. Widzicie? No. To. I to A, jest... bo to była kabina dekontaminacji, przecież czytaliśmy o tym. I to mogło być to. Że to? No. I było odcięcie tej ważnej strefy od najmniej ważnej, że tak powiem. No to źle tu jeszcze kabli jest w tych korytach, stary. W ogóle to nie jest pokradzione, no bo tutaj się nie da wejść. Co to? A, to ta rozdzielnica? No. To jest spoko, że jest przewód zabezpieczenia podłączony na obwody, czyli jest właśnie cały schemat tego schronu zapasowego. Ostrzeżenie przed pożarem elektrycznym. Porażenie moja pożarem. Bo to zobaczcie, zupełnie
Zupełnie co? I zobaczcie zupełnie jeszcze ta nowoczesna... Nowy licznik. Nowy licznik, dziękuję. No, jeszcze zaplombowany. Zobacz. To nie rusza jak zaplombowany. Świeci się czy nie? Dotknąłem i mi zgasła lampa. To też jakieś zaawaryjne coś, zobacz. Regulator I to też mocy nowy kluczyk. biernej. Aha. I są akumulatory w środku. Czekaj, elektromontaż Bydgoszcz, numer fabryczny, rok produkcji 96. Ty, no to naprawdę jeszcze wygląda. I obczajcie, że tu są jeszcze te. Rozdzielna To jest odwzorowanie tego, co nie? Tu co ciągle coś I odpala. tu masz te nadajniki, widzisz? Nadajnik numer 10, ampery, co nie? Idziemy głębiej? Tak. Jak to Ty patrz, tu jest wejść? wejście, dobrze Jeszcze mocniej podpisane. olejem. Tutaj śmierdzi, to jest ta druga część tych wentylatorów. Jesteśmy po drugiej stronie. Tak. I tu pewnie jest kotłownia i maszynownia. No bo tu uwaga na ten, pod nogi, bo tu zaczyna śmierdzieć już olejem. Patrz, instrukcje eksploatacyjne na ziemi leżą. Gdzieś kiedyś byliśmy w stronie, który był podobnie zaprojektowany, pamiętacie? To nie był ten... Też na było ulicy, takie nie zejście. było, wiesz? A może? Ten 3001? Tutaj też jakiś do zasysania powietrza. To hydrofor. A to nie jest... Nie kręć, bo woda poleci. To nie jest głębinowata? To jest studnia, to są hydrofory, to pompy to są. I tu wodę ten. Co? Ciąży w ten sposób. Jak to się... Pewnie domykało, co? Tak, domykało. Jak to pewnie woda, jak tutaj się podnosi. To może być takie zabezpieczenie. Tak. Wkładka bezpiecznikowa, gazowydmuchowa wnętrzowa. I to przy użyciu tego wpychało się tam i łączyło się właśnie... Poszczególny Wody. czerwony, zielony... Ty, ale zobacz jakie to jest proste, masz nawet kolory. No. Faza 0 i uziemienie. Jakbyś próbował latarkę czy tą lampkę podłączył. No i to na jakimś wózku stoi? Ale też się zastanawiam, bo jest wskazówki niesienia doraźnej pomocy w wypadku porażenia prądem no tak, elektrycznym. no. Jestem ciekawy, jakby kogoś ścieknęło z tego transformatora, to czy... No raczej nie. Byłoby co robić. Ale zobaczcie, to jest na porcelanie. Jeśli to do tego służyło, to pewnie chodziło, żeby... No tak, to izolator. Bez kitu, bo oni na tym stali, tak. żeby się nie uziemić do ziemi. Dobra. Rozszyfrowaliśmy we trzech. Razem byśmy mieli trójkę. Ej, te wrota są podobne do tych, co były wtedy w tym centrum radiotechnicznym. Jak ono się nazywało? To pod Warszawą. Radiówek. Radiówku, no. Swoją drogą to jeszcze jakieś Agregat. dekontaminacyjne. Dekontaminacyjne? Części zapasowe. O, to stąd śmierdzi tak ropą. A, agregat, czyli No. no. agregatu. Wielki. No zobacz, on tu stoi. Ale bydle. No i tutaj są ciągle części zapasowe. Cześci? Części. Co to jest? Jakiś V12? Wunderwaffe. Wunderwaffe to jest. Ciekawe. Ale grube. Olej napędowy, olej. Olej do smarowania, woda. A są jakieś stąd tabliczki zasys. terminowe? Może nowe jakieś? Na pewno gdzieś jest. Może z drugiej mańki jest. No wezmę. Ja w ogóle przeskoczyłeś i on się zabujał i mówię o co chodzi. A zobaczcie, że on jest na takiej ruchomej platformie. Widzisz? Może żeby obroty jakoś poszły. No żeby nie tłukł. Na Żeby był- sprężynach to Na jest. sprężynach jest. No on się buja cały. No tak, bo jak to ma być na zwój, jakby to tłukło, no to wiesz. Byłoby za głośno. Tak strasznie tłukło. Tak. I co, masz jakąś tabliczkę? Tutaj jest jakaś, ale to jest tylko jakiegoś czujnika. Made in Poland. Ty, ale ten silnik naprawdę wielki, co? No mówię, to jakieś V12. Najlepsze jest to, że, W dieslu. najlepsze to, że niskim nakładem pracy pewnie by go uruchomił. A zmiana... No wiesz co, on tak wygląda, ale jak się przypatrzysz z bliska, to tam powycinane kable. O, tu jest chyba tabliczka znamionowa. Nie. Zespół regulatorów. No to nigdzie nie ma żadnej tabliczki, to musiały być wykręcone. Co trochę ciekawe, czy to jest silnik, nie wiem, lotniczy od czołgu, czy specjalnie taki... Nie no, agregat, bo to... Właśnie nie do końca. To jest właśnie taki jak chyba T44 albo coś w tym stylu, takim przynajmniej kolega mówił. No bo właśnie by to pasowało, że to uniwersalnie Tylko, że to klepisz, jest nie? na gnojówkę. Co? To jest na A gnojówkę. przecież w czołgu też masz na ropę. No nie zawsze mi się wydaje. Ale właśnie ten jest domyślnie na ropę, ale można też i wlewać do niego benzynę, bo chyba ma też od razu. no to może być do jakiegoś czołgu, to nie? No bo to pasowało, że uniwersalnie, tylko zmieniasz ten agregat. No i w tamtych czasach raczej mieli takie silniki. No tak, ale to jest PZL Wola w ogóle silnik. A właśnie jest tabliczka?
No właśnie tabliczki nie ma, ale model całej tej skrzynki i tak dalej No to jak to wygląda. jest PZT Wola, no to musi być czołgowy, nie? No, albo samolotowy. Albo Do lotniczy. samolotu taki wrzucić ten, poleci. No tak. Tak. Jak go zrzucisz. Co? Włącznik Tu jest ta dekontaminacyjna. No, to będzie dekontaminacyjne, takie Bo przejście. zobacz, że górą są filtry. Czyli tam pewnie jest gdzieś Ej, główne wejście. słyszeliście? To nie ja. No coś zasyczało. No. Może jakieś zwierzątko. Taki jak No, ale- krzyk taki, co nie? No. Jakby wodę ktoś spuszczał. No. Stamtąd, co nie? Może ktoś się dekontaminuje. Może. Ludzkiego tu łazienka. Kuchnia to jest. Czy kuchnia? A no tak, Inka jest to kuchnia. To musi być kuchnia. Paluszki. Ale nie, bez kitu słyszeliście, czy nie? Takie no. Wiesz, ja tam gdzieś zobaczyłem że jeszcze takiego małego. Świetne są te napisy. Pracujemy zawsze zgodnie z BHP. Zgłaszaj o I to taka PRL taki. Tak. Zwiększa twoje zagrożenie. Dokładnie, bezpieczeństwo hamuje pracę. Tak. O, widzisz? Uważaj. Że ten nie załącza i jak ktoś pracuje. No to Uważaj, to nie uważaj. byśmy obrali. Raczej bym powiedział ciepła woda, zimna woda. Uważaj. Najpierw go podgrzała, potem się ochłodził. Tam? No i tam jest właśnie... Kurde, no to jakie ktoś sprawdzi. Jakie to długie jest. No A tak. tu jeszcze coś było. A, dobra. Wejście chyba poziom niżej. No. Zalany jest. Idziemy? Dodatkowo się leży. Tu już się robi chłodniej, wiecie? No, czyli jak się wychodzili chyba na górę. No i też chodnik idzie do góry, no nie? Schron 100 osób. Znaczy my jeszcze do schronek jak wejdziemy. Ale nie, mi się wydaje, że my jesteśmy teraz w tym schronie. Nie, masz schron 100 osób i strzałkę to na schronę. A. Chyba, że to To bardzo ciekawe. Ale to strzałka Strzałka, że wejście ewakuacyjne, Dokładnie. nie przejście do strony. Moim zdaniem my teraz jesteśmy w tym schronie. Ten chodnik. Że ten chodnik, co nie? Znaczy w źródłach było napisane, że ten budynek mógł służyć jako schronowy, ale docelowo nie miał być schronem. To nie miało być, że przesiadywać mieli 2 tygodnie, tylko wejść, zrobić swoje No, czyli wychodzi. to nie to, gdzie byliśmy, to był schron. Ty, tam jest czujka! Na czujkę wlazłem! Chodu tu! Do tego tunelu! Nie wiem, czy słyszycie, ale uruchomiliśmy czujkę, także zawijamy się, a co najgorsze, że musimy wyjść tamtędy, którędy weszliśmy. Więc co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Dobra, dawajcie, bo kurczę nie wiem kiedy tu przyjadą, wiesz?